W poprzednim odcinku wyruszyliśmy 3 125, żeby sprawdzić, co możemy zrobić za 500 zł. Wyznaczyliśmy także kilka reguł. Przeloty dzienne na poziomie minimum 250 km, zakaz korzystania z autostrad i ekspresówek, minimum 1000 km na wyjeździe, zakaz spania w hotelach. W poprzednim odcinku wyłoniliśmy także zwycięzcę na najniższe spalanie. Nasze portfele po pierwszym dniu wyglądały tak. Zapraszamy na drugi odcinek bliskowschodniej budżetowej podróży na 3 125. Ten rok jest wyjątkowy pod względem słonecznej pogody. Mimo początku września na liczniku było cały czas powyżej 25 stopni. To dobrze, bo żaden z nas nie zmieścił w tobołach przeciwdeszczówki. Pierwsza, darmowa rzecz jasna, atrakcja była ukryta w lesie i trzeba było się postarać, żeby ją znaleźć. Wyjęliśmy drona i Artur dokonał eksploracji terenu. Szukaliśmy szczątków pałacu w Stryjowie, a jak naszym oczom ukazał się fragment ruin w lesie, to w następnej kolejności sprawdziliśmy drogę dojazdu, która wiodła przez zarośniętą trawą dróżkę. Idziemy zobaczyć, co to jest, bo na zdjęciach wyglądało naprawdę zacnie. No ale to jest dobrze zarośnięte już. Wiesz, że tutaj chyba nie za często to jest odwiedzane. Nie jest to jakiś obiekt pewnie odwiedzin częsty, ale ścieżka była wykoszona tutaj. Wyjeżdżona, ale tak bym powiedział... Gdzie tu można przejść? Patrz, jak to wygląda. Grałeś w Uncharted? Grałem, no, jak w Uncharted. Tak, to wszystko tak samo. Ja pierdzielę, można tu wejść. Idźmy najpierw w górę. Może na głowę nic nie spadnie. Tak, miejsce, które pokazuje co czas i natura robi z tym, co zrobił człowiek. Patrz, że tu nawet elektryka była położona. Zmuszała jakaś konstrukcja. Jeszcze się spodoba i będzie wszystko urbex. Nowy kanał. Nowy kanał. Nie, są ludzie, którzy to robią pewnie lepiej niż ja. Są. Przyjechaliśmy i tam zostaliśmy. My chcieliśmy tylko zobaczyć. No właśnie. Poczekaj. Ile ma to poziomów? Zobaczcie, No. nad nami w górę dużo, w dół mnóstwo, jeszcze jakieś piwnice. To, co zobaczyliśmy w środku, trochę nas zatkało. Aż trudno wyobrazić sobie, że jeszcze w latach 80. ten budynek pełnił funkcję szkoły. Upływ czasu, szabrownictwo doprowadziły do totalnego rozkładu tego miejsca. W niedalekiej odległości znajdują się inne budynki gospodarcze, które tworzyły kiedyś cały kompleks pałacowy. Szkoda, że prywatni właściciele nie potrafili odtworzyć tego miejsca. Tak wyglądał kompleks w okresie swojej świetności. Mieliśmy gęsią skórkę przez następne 30 minut. Atrakcja darmowa, ale warta odwiedzenia i zapoznania się z historią tego miejsca. Od śniadania minęło sporo czasu, a nam zamarzyło się typowe polskie jedzenie.
Tyr. Nauka jazdy. Zakaz wjazdu tam dalej jest. Stocowka. Tak, bo tu wszędzie zakazy wjazdu są już. O, jest. Dawaj we 3 na 1. Nasz hostel jest tam. Mieliśmy parkować na mieście, ale tamta brama jest na kodzik, pozwoli nam tutaj wjechać. Zobaczcie w ogóle, jaka miejscówka. Zarąbiste. Między kamienicami po prostu mały dziedzińczyk, niezagospodarowany. A tu stoją motocykle. Dzięki temu, że stoją tutaj, nie musimy rozpakowywać tego całego mandżuru. A, jeszcze nie wiecie, gdzie śpimy. Śpimy w hostelu za 60 zł od łebka, czyli tylko 40 zł więcej niż za pole namiotowe. Musi być jakieś urozmaicenie i mieścimy się w założonym budżecie niepłacenia. Po szybkim prysznicu wyszliśmy podziwiać Zamość, który faktycznie okazał się piękny, zarówno z poziomu gruntu, jak i lotu ptaka. Takie pierożki roztoczańskie żeśmy sobie kupili, będąc w Zamościu. Zobaczymy, czy pyszne. Spróbujemy. Dobre nawet. A jakby były ciepłe, to chyba byłyby lepsze, co? I z barszczem? Ale mamy swój inny napitek. Obeszliśmy rynek Starego Miasta przynajmniej dwukrotnie, a także znaczną część wałów, które miejscami prowadziły przez kładki nad torowiskami, z których nie tylko rozciągał się piękny widok na okoliczną zieleń. Były także miejscem romantycznych wyznań. Oprócz wielu miłosnych wyznań można na tej kładce w Zamościu znaleźć także tłok. Nie wiem od czego. Tłok i korba. Martwiłem się o materiał, więc z troską pytałem o to, czy nagrania mają odpowiedni klatkarz. 60? Nie. Spacer trwał aż do ściemnienia w oczach. Przed pójściem spać podziwialiśmy jeszcze mini iluminacje wodne. Poszliśmy w kimonko. Zerknijmy na tabelę wydatków na koniec tego dnia. Rano żwawym krokiem udaliśmy się na uroczyste śniadanie do sieci najpopularniejszych płazów w Polsce. Jakby to nie zabrzmiało, te płazy słyną najbardziej z dostarczania małpek. Chodźmy, poszliśmy zjeść. Witamy Was na śniadaniu w żabkowym street foodzie. Patrzcie, żeśmy się tutaj elegancko rozłożyli. Widok na miasto niezły. Całkiem. Restauracja nadworna. Wróciliśmy pakować graty i w międzyczasie ustaliliśmy, że jesteśmy na tyle blisko najlepszych kilku zakrętów w Polsce, że grzechem byłoby tego nie wykorzystać. Szybkie obliczenia wskazały, że zdążymy je zrobić. Dodatkowo małą pętlę bieszczacką i skierujemy się na koniec dnia w stronę domu. Musimy tylko się spiąć i nie robić zbyt wielu przystanków. Wynurzyliśmy się z podwórza. Najpierw ten, dla którego 20 kg to nic, a potem cała reszta.
wypaliliśmy w stronę Gór Słonnych, ale nie ujechaliśmy nawet 15 km i już żegnaliśmy się z budżetem. O, tutaj mamy małe spotkanie. Wydamy trochę pieniędzy z budżetu, bo jechaliśmy za szybko. Jak sami wiecie, hobby musi kosztować, więc tutaj tak, nasze dane są już wpisywane do rejestru, zaraz będziemy mandatować. Cuda się jednak zdarzają. Uprzejmi funkcjonariusze z zamojskiej drogówki po kilkunastu minutach rozmowy postanowili nas jedynie pouczyć. Drugi raz w życiu nie dostałem mandatu za ewidentne wykroczenie. A na podstawie na artykułu karalne 25 lat! Kontrola w wydechu wskazała, że jesteśmy zerami, więc wczorajszy napitek nam nie zaszkodził. Z wielką radością ruszyliśmy przez piękne roztoczańskie drogi. Serdecznie pozdrawiamy drogówkę z Zamościa, która uratowała nasze wyjazdowe budżety, które mogliśmy znacznie obniżyć przez swoje nierozsądne zachowanie. Zwracamy zatem po 200 na konto i jedziemy dalej. Z tego całego szczęścia zgłodnieliśmy. Forsy coraz mniej, więc włączyliśmy tryb oszczędnościowy. Słuchajcie, budżet nie jest z gumy. Oszczędziliśmy 200 na łebka, których nie wręczyła nam policja, więc kupiliśmy sobie znakomite śniadanie, kolację chyba któregoś dnia. Nie no, śniadanie, obiad. Obiad to tak, śniadanie. mamy po pomidorku, mamy po 2 paróweczki, słuchajcie, 4,25 zapłaciliśmy za 6 paróweczek, no i kilka bułeczek, no i woda oczywiście do obmycia pomidorków. W sumie zapłaciliśmy za to 17,20, dzieląc to na 3 daje jakieś 5 zł z groszami, więc nie najgorzej. Zabieramy się do jedzenia w tym pięknych okolicznościach przyrody, jaki daje nam tutaj ten sklep i ten cień. Jemy. Konrad, tworzysz doskonały kontrast z motocyklem i z tą ścianą. Naprawdę. Paruwa jak cygaro. Paruwa jak cygaro cienka. Cienka i miękka. Cienka i miękka faja. No nic, była tania, to musi być cienka i miękka. Za grubsze trzeba zapłacić więcej. Po 30 minutach dotarliśmy do tarasu widokowego Gór Słonnych od strony Przemyśla, więc tych kilkanaście pięknych zakrętów mieliśmy do pokonania z górki. Nasze osiołki cieszyły się tak jak my. Jesteśmy na tarasie widokowym Gór Słonnych. Jestem chyba już tutaj z 5. raz w życiu, ale zwykle byłem sam. Chodźcie, zobaczycie jak to wygląda. Przyjeżdża tutaj mnóstwo motocyklistów w każdy weekend po to, żeby szlifować kolanka i swoje motocykle i swoje umiejętności. Ostatnio jak tutaj byłem, stało tutaj ze 120 maszyn. Dzisiaj mamy wtorek, jest godzina 14 czy tam 15, więc nikogo tu nie ma, więc sami sobie jesteśmy. Pierwsze trofeum zaliczone, więc pełni wigoru pojechaliśmy w stronę Leska, gdzie rozpoczynaliśmy małą pętlę bieszczacką. Ciśniemy właśnie małą pętlę. Zatrzymaliśmy się na espresso, żeby sił nieco nabrać. Małą czarną.
Bardzo proszę. Ja również. Zaraz chwycę, ale zobaczcie z jakim widokiem to robimy. Tak żeśmy się wkręcili w jazdę, że jest 19:30, a nie żadnego hostelu, żadnego pola namiotowego jeszcze żeśmy nie ogarnęli. Dlatego siedzimy, klikamy we trzech. Chyba już nie będzie nam się chciało rozkładać namiotu, bo zrobiliśmy dzisiaj ze 400 km. Więc szukamy jakiegoś taniego miejsca za 6-7 dyszek od łebka. Udało się znaleźć dość tani nocleg w Sanoku z garażem podziemnym dla motocykli, co miało dla nas duże znaczenie, bo maszyny nie były nasze i martwiliśmy się o bezpieczeństwo. Mieszkanie nie było gorsze niż garaż. Zobaczcie sami. Zobaczcie jaki czad, w jakim jesteśmy mieszkanku. Po 7 dyszek od łebka. Zobaczcie, jaki wystrój elegancki. Tutaj sufit zrobiony z betoniku. Eleganckie łoże. Co prawda będziemy we dwóch spać na jednym łóżku, ale jest wyjazd... Już nie pierwszy raz. Już nie pierwszy raz, tak jest. Wyjazd jest budżetowy, więc nie będziemy kasy wydawać na jakieś tam dodatki. Patrzcie, jak to tutaj elegancko wygląda. Telewizja, internecik, tu jakieś złote w ogóle dodatki. Piękny blacik polakierowany. Dwugroszówki. Jest lodówa, zobaczcie. W lodówie nawet jest prosecco. Co prawda jesteśmy chłopami, więc nie pijemy prosecco. Nie pijemy w ogóle alkoholu na tym wyjeździe. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Crème de la crème. Łazienka. Lepsza niż u mnie w domu. Skończył nam się budżet, o czym zorientowaliśmy się wczoraj wieczorem. Co się stanęło? Więc jak robiliśmy zakupy na śniadanie, to kupiliśmy najtańszą golonkę wieprzową w takiej puszeczce. Zobaczcie, jakie czeka nas znakomite śniadanie i dokładnie taki sam obiad, bo zrobimy to też na drogę, żeby już nie wydawać dzisiaj kasy, bo jesteśmy poza budżetem. Jest 6:50, więc się myjemy i jedziemy, bo przed nami jakieś 6 godzin drogi do domu i 400 km. Trzymajcie za nas kciuki. Tego dnia skupiliśmy się już tylko na powrocie do domu. Udało się dojechać na zatankowanym wcześniej paliwie, choć budżet i tak został przekroczony. Pewnie gdybyśmy spali jedynie pod namiotem i jedli parówki, to wyrobilibyśmy się w założonym budżecie. Motocykle, koszty i wrażenia podsumujemy w ostatnim, trzecim odcinku tej miniserii wyjazdowej. Dziękujemy za pozytywny odbiór i do zobaczenia w kolejnych testach długodystansowych. Ciao!